Chcecie Alfika? Chcecie Alfika, nie? O! Dawno Alfika nie było, co? Patrzcie jak urósł, masz 2 kilo, grubas 1. Ja miałam mieć karzełka, kurde. Karzełka, tak? A to ledwo miniatura. Oszukałem was tak, kochanie. Siemanko ludziska, dzisiaj przychodzę do was z taką lekką pogadanką na temat najlepszych prac, które wykonałam do tej pory. Wiem, że ostatnio nie było żadnej analizy rysunków, ale to nie jest tak, że nie powstają żadne prace. Cały czas, co tydzień pokazujemy nowe rysunki i one pojawiają się na Facebooku, na Instagramie, więc zapraszam was tam do śledzenia, jeśli jesteście ciekawi, co nowego u nas się dzieje. Tym bardziej, że ostatnio chodzę już bardziej w temat digitalu i takie grafiki też są już udostępniane. Wracając do tych najlepszych prac, powinny być podzielone w kategoriach. I pierwsza kategoria będą to prace najbardziej jakby realistyczne, czyli tam, gdzie udało mi się zawrzeć najwięcej tej realistyczności, chociażby w postaciach, czyli Ciri, Lara, Lux. Luxy, tak właściwie. Te rysunki są już bardzo stare, zwłaszcza Lara i Ciri, ale kurde, no te dziewczyny mają sobie coś takiego, że ja nie wiem, jak ja tą skórę zrobiłam. Naprawdę bardzo odważnie użyłam takich kredek, żeby te skóry były też takie błyszczące, żeby tam można było użyć chociażby białego żelopisu i dać jakieś białe kropeczki, które sugerują pory, fakturę skóry, może pot. Takie rzeczy, które używa się zazwyczaj w hiperrealizmie i tutaj było one zastosowane bardzo dobrze, przez co te prace są strasznie przyjemne w odbiorze, tak jakby się patrzyło troszkę na zdjęcie. Kolejną rzeczą, chociażby w Ciri, którą uwielbiam do tej pory, chyba nigdy mi się ta praca nie znudzi, to sam fakt, że ona całościowo jest bardzo elegancka, jest ograniczona kolorystyka, ale ma w sobie taką klasę. A najbardziej dumna jestem chyba z twarzy. Dość podobnie wygląda właściwie Lara. Można powiedzieć, że Lara jest w takim stylu jak Ciri. Mamy tutaj zaawansowaną dość anatomię przy niezbyt skomplikowanym układzie ciała, bo ona tylko stoi tyłem, nic tutaj się nie dzieje, a mimo to jej ciało jest tak szczegółowe, ma tyle elementów w sobie zawartych, że ta praca nie wydaje się nudna, wręcz przeciwnie, wydaje się naprawdę bardzo ciekawa. Wtedy pokochałam chociażby zieleń, bo wcześniej tak sobie myślałam, no zieleń, niebieski jest fajniejszy, niebieski ciekawiej wygląda chociażby w pracach w digitalu, czy coś. Ja bardzo dużo grafików obserwuję, rzadko kiedy są to jacyś artyści z tradycyjnymi metodami i zazwyczaj graficy uwielbiają dodawać dużo granatu i fioletu, za to zielony widzi się rzadziej, a tutaj zielony był zastosowany w taki sposób, że sama się ucieszyłam, że wyszło to tak przyjemnie. Kolejna praca z tych realistycznych to oczywiście luksy, które dobrze co było zastosowane w świetle, to fakt, że światło było za nimi. I to możecie dostrzec w grafikach, że graficy bardzo często lubią dawać jakieś światło za pleców, że twarz nawet jest jakaś w cieniu i po to, żeby gdzieś na krawędzi ciała dać taki rozbłysk, takie rozświetlenie. I te mocne rozświetlenie chociażby pojawiło się na plecach tej Lux na górze, tej Dark Lux, czy jak ona tam się nazywa? Dark Elementalis. No a ta, która jest na dole, no to oczywiście rozświetlona szyja, klatka piersiowa, a jeszcze u tej na górze pośladki, tak, pupa. Zastosowanie takiego światła od razu będzie nam sugerować, że dana postać jest taka 3D, że nie jest taka płaska, więc jeśli macie problemy z płaskimi postaciami, to może warto zrezygnować ze światła takiego na wprost, a bardziej dać go gdzieś z tyłu. Kolejną kategorią to będzie kategoria klimatu. Tak, myślę, że to byłoby dość dobre określenie do tych prac, czyli prace klimatyczne, prace inne, prace, w których musiałam stworzyć postać, która jest taka nietypowa i chociażby w Zaku to jest to, że on jest glutowaty, a w Nami to, że ona jest po prostu syrenką. I to, z czego najbardziej cieszę się w tych pracach, to, że udało mi się osiągnąć klimat, odpowiedni dobór kolorystyczny, właśnie też użycie tej zieleni, tej nieszczęsnej zieleni, której kiedyś nie wiem dlaczego jakoś strasznie się bałam i wydawało mi się, że zielony tak strasznie psuje pracę i nie jest taki fajny. No ale okazało się, że jednak skomponowany zielony z niebieskim, z turkusem daje ciekawy efekt i tutaj te prace należą do tych jednych z moich najbardziej ulubionych, tym bardziej, że w Zaku to, co było największym wyzwaniem, to fakt, że on musiał być glutowaty i tu było ryzyko, że może mi wyjść jakiś taki zielony kosmita. Z tych części, których jestem najbardziej zadowolona, to tam, gdzie widać, że z Zaka wychodzą jakieś dziwne elementy, ale najlepszy element to dłoń. Dłoń z tymi wchłaniającymi się, porwanymi majtasami Riven.
To jest nie dość, że taki humorystyczny akcent, to jeszcze bardzo dobrze wykonany. Ja nie miałam żadnej grafiki, żadnego odnośnika, który by mi pokazał, jak coś takiego narysować. Nawet nie wkładałam żadnego materiału do kiślu, po prostu to był czysty eksperyment, w którym narysowałam jakąś bieliznę, dałam dłoń, musiałam zrobić, żeby ta dłoń była glutowata i jeszcze wchłaniała w siebie ten materiał. Dużą oczywiście zasługą tego, że mi to wyszło, był fakt, że ten element jest bardzo duży. Gdybym miała tą dłoń jakąś malutką, to wtedy byłoby mi ciężej wykonać to w taki sposób, żeby wyglądało ciekawie. Więc jeśli macie jakiś element, który jest skomplikowany albo jest inny i nie jesteście pewni, czy on wyjdzie, zróbcie tak, żeby ten element był duży, albo nie dawajcie go wcale. Też jeszcze jedna rzecz, którą chciałabym podkreślić w tej pracy, która jest naprawdę fajna, to tło, zwłaszcza przy nogach. Tutaj zastosowałam dość sporo dymów, jakichś takich szarości, taką perspektywę powietrzną, tak jak to jest od Leonarda da Vinciego, który właśnie mówił o tym, żeby pokazywać powietrze, pokazywać kurz. On biegnie, więc może gdzieś tam faktycznie się kurzy i to wygląda bardzo fajnie, ponieważ daje nam przestrzeń. A co w takim razie powiedzieć o tej Nami? No Nami była bardzo ciężko pod względem skóry, bo tutaj już widać ewidentnie, że ta skóra jest jakaś taka inna, nie jest taka tradycyjna, jest jakaś taka szara, zielonkawo, oliwkowo, żółta coś, no nie wiem, to było naprawdę dziwne, kiedy to kolorowałam i tak zastanawiałam się, czy nie wyjdzie mi jakiś truposz, no bo czasami jak się dobiera nieodpowiednio, zwłaszcza szarości, to wychodzi czasem taki nieprzyjemny efekt, taki, wiecie, no rozumiem, że coś może być potworzaste, ale może być potworzaste fajnie i może być potworzaste brzydko, a tutaj wyszło pozytywnie, więc to była taka ulga, kiedy już zrobiłam to na mnie, to było takie fajnie, dobrze, że wyszło. Do tego widać, że ona jest w jakiejś wodzie, że ona jest w jakimś, nie wiem, morzu czy oceanie, ponieważ jest rafa kolorowa, jakieś rybki, te elementy i szmery, bajery, świecące rybeczki tam na górze, które mi się strasznie podobają, bo chciałam dodać jakiś taki element bardziej fantazy. Wyzwaniem były łuski. Jest kilka metod na rysowanie łusek. Jeśli chcecie wiedzieć, jak narysować coś takiego, to była analiza rysunku. To było coś w rodzaju 60 godzin, czy najdłuższa praca? Bardzo ciężko mi teraz powiedzieć. Wiem, że ten rysunek był bardzo długi, jeden z najdłuższych, strasznie długo go rysowałam, bo właśnie było mnóstwo elementów, ale nic nie skopałam, jest ok. A najlepsza rzecz, jaką bym tutaj wyróżniła w tej pracy? No cóż, biust. Naprawdę, to jest najlepszy biust, jaki wykonałam do tej pory. Pod względem kształtu, pod względem właśnie tego wyrysowania, pod względem pocieniowania, pod względem wybrzuszenia, rozplanowania kolorów. No może to się wydawać dziwne, ale kiedy przejrzycie niektóre prace, to może się wydawać, że niektóre biusty za bardzo podciągane biustonoszem wydają się takie sztuczne, takie piłkowane, tak jakby były wykonane z silikonu. A tutaj przez to, że miała być ona taka bardziej naturalna, w takich łuskach, to się okazało, że i ten swobodnie opadający biust, taki naturalny biust, jest o wiele fajniejszy do oglądania w rysunku. No, uciekaj. Po prostu jest coś takiego, że w realu kobieta by chciała mieć i jak najwyżej sobie kupują te push-upy i podciągają prawie pod samą szyję, a w rysunku o wiele lepiej prezentuje się taki zwisający. Trzecią kategorią to będą faceci. Facetów rysuję bardzo rzadko i kiedy już przychodzi mi moment, w którym mam ich narysować, no to jest zawsze taka obawa, czy to wyjdzie, czy będzie fajnie, czy to będzie na takim poziomie jak te babeczki, które wykonuję. I kiedy już wyjdzie, to jest duża satysfakcja, duże zadowolenie. Musiałam wyróżnić oczywiście Lissina, którym nie tylko klata wyszła bardzo realistycznie, ale również emocje, których nie zepsułam, całe szczęście. Bo narysować, wiecie, emocje typu jakaś tam mina na twarzy, to jest jeszcze pół biedy, ale narysować to w taki dziwny sposób, gdzie mamy odchyloną głowę, gdzie mamy rozdziawioną tą gębulę, no po prostu bałam się. Jak ja to rozrysowałam, miałam szkic, to było coś w rodzaju, no kurde, będzie kiepsko. Ale całe szczęście rysowałam na samym początku twarz, więc już byłam pewna, że jeśli twarz mi wyjdzie, no to mogę rysować dalej. Więc pamiętajcie, że jeśli się obawiacie jakiegoś
elementu, to może warto od niego zacząć, jeśli oczywiście rysujecie kredkami, bo inne narzędzia, tak, narzędzia, czyli ołówek, węgiel, farby, digital, no, rządzą się zupełnie innymi prawami, a kredki to jest zupełnie coś innego. No, więc właśnie ten Lee Sin myślę, że zasługuje na wyróżnienie przez jego naturalność, no i na pewno kolorystykę. Tak, z kolorystyki też jestem... Alfik, Boże, jaki tu panie nóżką. Drugi facet, który jest naprawdę spoko, to Hanzo. Dlaczego Hanzo? No bo... to ciacho. No, wyszedł bardzo atrakcyjnie. Jestem zadowolona z twarzy, to na pewno, ponieważ twarz jest charakterystyczna, nawiązuje do postaci z gry. Widać, że ta twarz nie jest jakaś taka randomowa czy niepasująca do Hanzo. Wszystko tutaj jest odpowiednie. Wyzwanie? Tatuaż. Tak, to będzie ten element. Tatuaż razem z efektami, czyli narysowanie tego smoka, tych dziwnych znaczków, plus jeszcze ten taki jakby niebieski ogień. O matko, ile ja się na tym nasiedziałam. Gdybym miała drugi raz narysować Hanzo, to bym go nie narysowała. Nie chciałoby mi się już tego dłubać, no po prostu. No, ale było warto, bo jestem strasznie zadowolona z efektu tego tatuażu na ręce. A całościowo jak się patrzy, to od razu rzuca się w oczy tak naprawdę trzy elementy kolorystyczne, może tak. Fioletowy, ten w rogu, fiolet właśnie zbliżony do tego brązu, który znajduje się jakiś tam budynek i ten brąz jest właśnie przełamany też fioletem, więc bardzo fajnie się komponuje z całością. I przy okazji niebieski, więc ten niebieski, brązowy, fioletowy, no tak jakoś fajnie się połączył, stworzył taką kompozycję superancką. To nie było zaplanowane tak do końca, bo to było coś w rodzaju, dam jakieś tam drzewko, no bo to jest takie japońskie klimaty, czy tam chińskie, whatever. Chodzi o to, że skoro jest samuraju, no to musi być to drzewko, no bo kto by tego drzewka nie dał. A że jest noc, no nie mogło być różowe, więc musiało być jakieś takie ciemniejsze, więc dałam fiolet. I nawet nie spodziewałam się, że efekt będzie taki wow. Więc ekstra, to jest chyba moje ulubione zestawienie kolorystyczne, tak przy okazji. I ostatnia kategoria. Kategoria rysunku, który ma w sobie chyba wszystko, co jest nowe. Nasza Katarina powstała w taki sposób, że zawarliśmy jej wszystko to, czego wcześniej nie robiliśmy. Jedną z takich właśnie nowości to była perspektywa. Fakt faktem, na Hanzo też patrzyło się tak bardziej z góry, ale w Katarinie jest to bardziej odczuwalne. Ta perspektywa jest bardziej odważna, ponieważ perspektywa perspektywie nierówna. Może być lekko z góry, a może być bardzo z góry. Może być tak, że nie wiem, widać tylko głowy i stopy, prawda? Więc im mocniejsza, im odważniejsza perspektywa, tym bardziej rysunek wydaje nam się taki dynamiczny. Bo właśnie te najmocniejsze skróty perspektywiczne dają najlepsze wrażenie. To też zależy, jak kto lubi, prawda? Bo może nie każdy akurat gustuje w takim typie rysunków, ale bardziej chodzi o skomplikowaność wykonania takich rzeczy. Może zauważyliście lub nie, ale jeśli obserwujecie pracę, albo nawet te, które pokazywałam przed chwilą, one były takie dość statyczne, takie, że ktoś siedzi, ktoś się gdzieś opiera albo stoi, nic praktycznie więcej nie robi, a tutaj mamy zamaszystą Katarinę, która wykonuje nie wiem, jakiś ruch, jakiś atak, może używa shampoo albo coś w tym stylu. No i właśnie, ten ruch też jest takim jakby etapem wyżej, takim po prostu przejście na następny poziom w rysunku. Wracając jeszcze do rzeczy skomplikowanych, efekty. Efekty już były, już nieraz zawierałam efekty w pracach i chociażby w tych przykładach, które były pokazywane wcześniej, to na pewno rzuciło wam się w oczy Hanzo i te takie płomienie na jego ręce. Też była jakaś tam próba w Lee Sinie, Godfiście, ale tam wyglądały to bardziej jak takie spiralki niż ogień, ciut gorzej, ale tutaj ten efekt czerwonego czegoś, bo to jakby nie ma znaczenia, co to jest, po prostu ma fajnie wyglądać i ubarwia pracę znacznie. Chciałabym, żebyście jeszcze zwrócili uwagę na twarz. Boże, ja to tak obawiam, jakby była analiza rysunku. No dobra, ale to są właśnie te elementy, które no, zasługują na te wyróżnienie, bo jednak ta praca jest jedną z najlepszych. No to właśnie będzie twarz. Twarz, która też od jakiegoś czasu powstawała, bo chociażby przy ostatniej arii, taka bardziej ariowata, że tak to ujmę. I tutaj
Katarina jest też taka inna. To nie jest twarz realistyczna, typu wzięłam jakąś twarz jakiejś dziewczyny skądś tam i po prostu przerysowałam ją. Nie, tutaj twarz jest kompletnie własna, jest oryginalna, jest zrobiona z głowy, bo wcześniej musiałam się sugerować różnymi zdjęciami, czy chociażby nawet swoimi zdjęciami. Ja nie mówię, że rysowałam swoje twarze. Nie o to chodzi. Chodzi bardziej o realistyczność i proporcje, tak? Czyli na przykład wielkość oczu, wielkość ust. A tutaj Katarina ma znacznie większe oczy niż powinny być. Twarz też jest już taka bardziej, no nie wiem, czy można byłoby to porównać do mangi, ale myślę, że takie pomiędzy. Troszkę jak manga i troszkę jak realistyczne proporcje, więc taka mieszanka. No i myślę, że w tym kierunku chciałabym iść, ponieważ to już daje własny styl. To powoduje, że te prace już coraz bardziej dostają takiego charakteru. Coś, co będzie po prostu nas wyróżniać, że to będą nasze prace, ponieważ są takie proporcje, a nie inne i to będzie tylko i wyłącznie nasz typ rysunku, z którym jak najbardziej dobrze się czuję. Zaryzykowałam też bardzo ze skórą, ponieważ skórę dałam taką tradycyjną, ale do tego jeszcze zawarłam niebieski i fioletowy. Może dla niektórych to będzie wielka oczywistość, a może dla niektórych to będzie wielki szok, że dałam niebieski do skóry, ale tak, można dawać niebieski, tylko zależy jaki. Musi on być przygaszony, musi on być bardziej taki szarawo-niebieski, dość jasny. Ja myślę, że tą technikę też będę coraz bardziej rozwijać, ponieważ idzie to w bardzo dobrym kierunku. Kurde, o tej Katarinie tak się nagadałam, że chyba mogłabym zrobić oddzielny odcinek o analizie Katariny, ale myślę, że zrobiłabym jeszcze odcinek właśnie taki poświęcony tylko tej pracy, ponieważ tutaj jest o wiele więcej rzeczy, które mogłabym omawiać, ale po prostu chciałam wyróżnić te takie najważniejsze, które po prostu zakwalifikowały się do tego, że to jest najlepsza praca. No i tak właściwie pomijając już to, że tam robiłam jakieś kategorie, nie kategorie, to gdybym miała wybrać jedną z tych wszystkich rysunków, raczej byłaby Katarina, ponieważ była najbardziej zaawansowana. Fajnie byłoby, żebyście napisali w komentarzu, która praca dla Was najbardziej się podoba. W tym odcinku, skoro mamy już taką okrojoną grupkę, no to będzie Wam łatwiej wybrać, ale też uzasadnić dlaczego, bo chciałabym właśnie wiedzieć, dlaczego dana praca Wam się najbardziej podoba. Czy to dlatego, że to jest Wasza ulubiona postać, czy może dostrzegacie w tym coś jeszcze. I to będzie tyle z wyboru moich najlepszych prac. Nie było to łatwe, naprawdę. Ocenianie samej siebie jest naprawdę ciężkie. O wiele łatwiej ocenia się innych niż oceniać swoje rysunki i jeszcze mówić o tym, jakie one są wspaniałe. Ale myślę, że wyszło nie najgorzej. Chyba byłoby mi o wiele lżej, gdybym mówiła o najgorszych pracach. O! Właśnie, to czym mogłabym tak zrobić? O, to myślę, że za tydzień przyjdę do Was z najgorszymi pracami, no bo skoro już było temat najlepszych, to niech będą też te najgorsze. Dzięki, że zostaliście do końca. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę i oczywiście o subskrybowaniu, jeśli jeszcze tego nie robicie, bo trzeba być na bieżąco. Możecie też nas wspierać na Patronite, ponieważ tam pojawiają się różne materiały, które nigdy nie są publikowane. Są to rzeczy pomocnicze, jeśli chodzi też o nawet digital, projekty, jak wyglądają nasze prace, kiedy nikt nie patrzy. Więc wszystkie te rzeczy, których nie pokazujemy tam. To do następnego odcinka, czekajcie na odcinek z najgorszymi, najobrzydliwszymi pracami i najbardziej nieudanymi rysunkami, jakie stworzyłam do tej pory. No, to pa.